Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy wam niezwykłą historię o człowieku, którego wszyscy nazywali szaleńcem, o wizji, która wydawała się absurdalna i o zimie, która zmieniła wszystko. To opowieść o tym, jak czasem ci, których uważamy za dziwnych, mogą okazać się najmądrzejsi ze wszystkich. Poznajcie Stanisława Kowalczyka, emerytowanego inżyniera z małej miejscowości pod Krakowem, który w 2018 roku postanowił zbudować coś, co jego sąsiedzi nazwali największą głupotą w historii wsi. Stanisław, lat 67, zaczął budować podziemne schronienie w swoim ogrodzie. Nie dla zabawy, nie jako hobby, ale dlatego, że coś mu mówiło, że będzie to potrzebne. Przez 3 lata mieszkańcy wsi patrzyli, jak Stanisław kopie, buduje, instaluje tajemnicze systemy. Śmiali się z niego dzieci, kręcili głowami dorośli, a lokalna gazeta napisała artykuł "Putedeho dziwak spod Krakowa buduje bunkier na koniec świata". Stanisław nie zwracał uwagi na drwiny. Pracował dalej, systematycznie, jakby realizował jakiś tajny plan. Ale potem przyszła zima 2021 roku. Zima, która przeszła do historii jako jedna z najbrutalniejszych w Polsce od dekad. Zima, która sparaliżowała całą Europę, pozostawiając miliony ludzi bez prądu, ogrzewania i nadziei. I wtedy wszyscy zrozumieli, że Stanisław wcale nie był szalony. Czy jesteście gotowi poznać historię człowieka, który przewidział katastrofę i przygotował się na nią, gdy wszyscy inni wierzyli, że takie rzeczy się nie zdarzają? Historię o tym, jak intuicja może być ważniejsza od eksperckiej wiedzy? Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i przygotujcie się na opowieść, która może zmienić waszą perspektywę na przygotowania awaryjne. Paragraf 1. 1000 słów. Stanisław Kowalczyk nigdy nie planował zostać lokalnym dziwadłem. Przez 35 lat pracował jako inżynier konstrukcyjny w krakowskim biurze projektowym, gdzie zyskał reputację człowieka o niezawodnej intuicji technicznej. Koledzy nazywali go Stanisław Radar, bo potrafił wyczuć problemy konstrukcyjne, zanim stały się widoczne w obliczeniach. Stanisław miał dar przewidywania awarii, wspomina jego były kolega, inżynier Marek Nowak. Przychodził do biura, spojrzał na projekt mostu czy budynku i mówił: tutaj będzie problem za 10 lat. I zawsze miał rację. To było niesamowite. Gdy w 2015 roku Stanisław przeszedł na emeryturę, przeprowadził się do małej wsi Podlesie, 30 kilometrów od Krakowa. Kupił tam stary dom z dużym ogrodem, planując spokojne życie emeryta. Zamierzał hodować warzywa, naprawiać stare meble i cieszyć się babcią swoich wnuków. Ale już w pierwszym roku zaczął odczuwać niepokój. To było jak ciągłe uczucie, że coś się zbliża, opowiadał później Stanisław. Nie umiałem tego opisać. Nie był to strach przed konkretną rzeczą, raczej intuicja, że nasze stabilne życie jest bardziej kruche niż myślimy. Stanisław zaczął obserwować zmiany klimatyczne, analizować dane meteorologiczne, studiować raporty o infrastrukturze energetycznej Polski. Im więcej czytał, tym bardziej rósł jego niepokój. Widziałem, jak stara jest nasza sieć energetyczna, jak niestabilne stały się pogoda, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od systemów, które mogą zawieść. Jesienią 2017 roku Stanisław podjął decyzję, która miała zmienić jego życie i życie całej wsi. Postanowił zbudować podziemne schronienie, które mogłoby zapewnić bezpieczeństwo jego rodzinie w przypadku długotrwałej awarii infrastruktury. Ludzie myślą o schronieniach jak o bunkrach na wojnę nuklearną, tłumaczył Stanisław swoim sąsiadom. Ale prawdziwe zagrożenia to awarie prądu, problemy z dostawami żywności, ekstremalna pogoda. Przeciwko temu można się przygotować. Stanisław rozpoczął od szczegółowego projektu. Wykorzystując swoje doświadczenie inżynierskie, zaprojektował podziemną konstrukcję o powierzchni 150 m2, położoną 4 metry pod ziemią. Schronienie miało być samowystarczalne, z własnym źródłem energii, systemem wentylacji, zapasami żywności i wody. Projekt wyglądał jak z filmu science fiction, wspomina jego córka Anna. Tata narysował plany, które przypominały stację kosmiczną pod ziemią. Myśleliśmy, że to tylko hobby emeryta, który nudzi się na emeryturze.
Ale Stanisław myślał poważnie. Wiosną 2018 roku rozpoczął wykopy w swoim ogrodzie. Pracował systematycznie, zwykle po 6–8 godzin dziennie, kopiąc ręcznie i transportując ziemię taczką. Sąsiedzi zaczęli zauważać jego dziwne zachowanie. Pan Stanisław kopał jak opętany, wspomina sąsiadka pani Maria Kowalska. Myśleliśmy, że może kopie studnię albo septik, ale dziura robiła się coraz większa i coraz dziwniejsza. Gdy wykop osiągnął rozmiary 20×8 metrów i głębokość 4 metrów, całe Podlesie zaczęło spekulować o planach Stanisława. Jedni mówili, że buduje basen. Śmieje się wójt gminy Andrzej Wiśniewski. Inni, że robi podziemną piwnicę na wino. Nikt nie zgadł prawdy. Stanisław nie ukrywał swoich planów, ale też ich aktywnie nie promował. Gdy ktoś pytał, odpowiadałem szczerze. Wspomina. Mówiłem, że buduję schronienie awaryjne, ale ludzie myśleli, że żartuję albo że oszalałem. Jesienią 2018 roku Stanisław rozpoczął fazę konstrukcyjną. Zamówił beton, stal zbrojeniową, materiały izolacyjne. Ciężarówki z materiałami budowlanymi jeździły do jego domu kilka razy w tygodniu, co tylko zwiększyło ciekawość sąsiadów. To był moment, gdy zaczęli nazywać go szalonym Stanisławem, wspomina Anna. Plotki robiły się coraz bardziej absurdalne. Jedni mówili, że buduje laboratorium, inni, że przygotowuje się na inwazję kosmitów. Stanisław zatrudnił lokalnego murarza, Józefa Nowaka, do pomocy przy betonowaniu. Na początku myślałem, że pan Stanisław żartuje, wspomina Józef, ale gdy pokazał mi szczegółowe plany, zrozumiałem, że to poważny projekt. Nie rozumiałem po co, ale widziałem, że wie, co robi. Konstrukcja schronienia trwała cały 2019 rok. Stanisław budował systematycznie. Najpierw ściany z betonu zbrojnego, potem dach, izolację, system wentylacji. Każdy element był przemyślany i wykonany z największą precyzją. Pan Stanisław był perfekcjonistą, wspomina Józef. Każda śruba musiała być idealnie dokręcona, każdy przewód właściwie ułożony. Mówił, że jeśli buduje coś, co ma chronić życie, nie może być w tym ani jednego błędu. W 2020 roku Stanisław rozpoczął instalację systemów. Zamontował generator energii, system oczyszczania powietrza, pompy wody, lodówki i zamrażarki, system komunikacji. Jego dom zaczął przypominać centrum dowodzenia. Sąsiedzi myśleli, że Stanisław kompletnie oszalał, wspomina wójt Wiśniewski. Wydał na ten projekt chyba całe swoje oszczędności emerytalne. Ludzie kręcili głowami i mówili, szkoda pieniędzy na takie głupoty. Ale Stanisław miał plan i intuicję, która mówiła mu, że jego głupie schronienie może się okazać najlepszą inwestycją w jego życiu. Paragraf 2000 słów. Rok 2020 przyniósł Stanisławowi Kowalczykowi nowe wyzwania, nie tylko techniczne, ale także społeczne. Gdy pandemia COVID-19 dotarła do Polski, mieszkańcy Podlesia po raz pierwszy zaczęli zastanawiać się, czy szalony Stanisław może nie był taki szalony, jak myśleli. Gdy wprowadzono lockdown, ludzie nagle zrozumieli, jak kruche jest nasze normalne życie, wspomina córka Anna. Sklepy zamykano, transportu brakowało, wszystko się zmieniło z dnia na dzień. I wtedy niektórzy zaczęli mówić, może ten Stanisław coś przewidział. Ale Stanisław nie skupiał się na pochwałach czy przeprosinach. Wykorzystał okres lockdownu na dokończenie najważniejszych systemów swojego schronienia. Instalował kompleksowy system filtracji powietrza, który mógł chronić przed zanieczyszczeniami chemicznymi, biologicznymi, a nawet radioaktywnymi. System wentylacji był naprawdę zaawansowany, wspomina elektryk Piotr Kowalski, który pomagał przy instalacji. Stanisław zaprojektował go tak, żeby mógł funkcjonować całkowicie niezależnie od zewnętrznej sieci energetycznej. Miał zapasowe generatory, baterie słoneczne, nawet ręczny system awaryjny. W drugim kwartale 2020 roku Stanisław rozpoczął gromadzenie zapasów. To była najbardziej kosztowna i czasochłonna część całego projektu.
Musiał zgromadzić żywność, wodę, lekarstwa i materiały na co najmniej 6 miesięcy dla swojej rodziny. Tata stał się ekspertem od żywności długoterminowej. Śmieje się Anna. Studiował sposoby konserwowania, daty ważności, wartości odżywcze. Nasz garaż wyglądał jak magazyn sklepu spożywczego. Stanisław nie skupiał się tylko na podstawowych potrzebach. Zapewniał też komfort psychiczny. Książki, gry planszowe, instrumenty muzyczne, a nawet małe kino z projektorem i ekranem. Wiedziałem, że izolacja może być psychicznie trudna, tłumaczył. Ludzie potrzebują nie tylko jedzenia, ale też rozrywki i nadziei. Jesienią 2020 roku system był w 90% gotowy. Stanisław przeprowadził pierwsze testy, spędził w schronieniu całe długie weekendy, sprawdzając działanie wszystkich systemów, identyfikując problemy, wprowadzając poprawki. Te testy były kluczowe, wspomina. Teoretycznie wszystko wyglądało idealnie, ale praktyka pokazała mnóstwo małych problemów. Wentylator był za głośny, lodówka zużywała za dużo energii, system wody miał niewielkie przecieki. Ale największym wyzwaniem nie były problemy techniczne, lecz społeczne. Mieszkańcy Podlesia coraz częściej wyrażali swoje opinie o projektach Stanisława. Niektórzy byli ciekawi, inni krytyczni, a jeszcze inni wprost wrogą. Pan Stanisław robił się w wiosce sławny z niewłaściwych powodów, wspomina wójt Wiśniewski. Ludzie zaczęli go nazywać prepersem, doomsdayerem, szalonym naukowcem. Plotki robiły się coraz bardziej absurdalne. Szczególnie krytyczna była grupa starszych mieszkańców, którzy uważali przygotowania Stanisława za przejaw braku wiary w Boga i w normalność życia. Mówili, że tempting God, że planuje katastrofy zamiast ufać opatrzności, wspomina Anna. Tata był religijnym człowiekiem, więc te zarzuty go bolały. Stanisław próbował edukować swoich sąsiadów o praktycznych aspektach przygotowania awaryjnego. Organizował spotkania w Domu Kultury, na których tłumaczył podstawy survival, pierwszej pomocy, przechowywania żywności. Przyszło może 10 osób na pierwsze spotkanie, wspomina. Ludzie słuchali grzecznie, ale widziałem w ich oczach, że myślą: biedny Stanisław naprawdę oszalał. Przestałem organizować te wykłady, ale niektórych mieszkańców działania Stanisława zainspirowały. Młoda para, Tomek i Kasia Nowakowie, zaczęła tworzyć własne, mniejsze zapasy awaryjne. Pan Stanisław pokazał nam, że przygotowanie nie musi być paranoją, mówi Kasia. To może być po prostu rozsądna ostrożność. W grudniu 2020 roku Stanisław ukończył ostatnie prace. Jego podziemne schronienie było gotowe do użycia. System testów pokazał, że może zapewnić bezpieczeństwo i komfort dla 6 osób przez co najmniej 6 miesięcy. To był moment dumy, ale także niepokoju, wspomina Stanisław. Z jednej strony byłem dumny z tego, co zbudowałem. Z drugiej strony modliłem się, żebym nigdy nie musiał z tego korzystać. Stanisław rozpoczął ostatnią fazę. Szkolenie rodziny z użytkowania schronienia. Jego żona Barbara, córka Anna z mężem i 2 dzieci musieli nauczyć się obsługi wszystkich systemów. Na początku myśleliśmy, że to zabawa, wspomina Barbara. Ale Stanisław był bardzo poważny. Każdy z nas musiał umieć uruchomić generator, sprawdzić system wentylacji, przygotować posiłek z zapasów. Najciężej było przekonać wnuki, 10-letnią Zosię i 8-letniego Marcina. Dziadek mówił nam, że to jak gra w eksploratorów, wspomina Zosia. Ale schronienie było trochę straszne. Ciemne, pełne dziwnych maszyn. Stanisław cierpliwie tłumaczył dzieciom, że schronienie to domek bezpieczeństwa, miejsce, gdzie mogą być bezpieczni, gdy na zewnątrz dzieje się coś niebezpiecznego. Nie chciałem ich straszyć, ale chciałem, żeby zrozumiały, że przygotowanie to akt miłości, nie strachu. Do końca 2020 roku cała rodzina Kowalczyków umiała korzystać z podstawowych funkcji schronienia. Ale nikt z nich nie spodziewał się, że już za rok te umiejętności staną się kwestią życia i śmierci. Paragraf 3. 1000 słów. Wiosna 2021 roku przyniosła Stanisławowi Kowalczykowi mixed feelings.
Z jednej strony jego schronienie było ukończone i w pełni funkcjonalne. Z drugiej strony życie w Podlesiu stało się dla niego increasingly uncomfortable z powodu narastającej krytyki ze strony sąsiadów. Stanisław stał się postacią kontrowersyjną, wspomina wójt Wiśniewski. Jedni go szanowali za przygotowanie, inni uważali za lokalnego dziwaka. Atmosfera w wiosce była napięta. Krytyka nasiliła się po tym, jak lokalny dziennikarz napisał artykuł o doomsdayerze z Podlesia dla regionalnej gazety. Artykuł przedstawiał Stanisława jako człowieka obsesyjnie przygotowującego się na katastrofę, który szerzy panikę wśród normalnych ludzi. Ten artykuł był very unfair, mówi córka Anna. Przedstawiał tatę jako paranoika, który marnotrawi pieniądze na absurdalne przygotowania. Nie wspominał o jego 30-letnim doświadczeniu inżynierskim czy o tym, jak przemyślane były jego plany. Stanisław próbował ignorować krytykę, ale było to trudne. Gdy idę do sklepu, ludzie się gapią i szeptą, mówił żonie. Dzieci przychodzą do naszej posesji, żeby podejrzeć bunkier szaleńca. To becoming unbearable. Barbara, żona Stanisława, również odczuwała presję społeczną. Inne kobiety w wiosce pytały mnie, jak możesz znosić tego szaleńca? Czy nie widzisz, że marnuje wasze pieniądze? Beduno wspomina. Czasami sama się zastanawiałam, czy Stanisław nie przesadza. Ale Stanisław nie zrezygnował ze swojego projektu. Przeciwnie, wiosną 2021 roku began upgrading niektórych systemów. Zainstalował dodatkowe panele słoneczne, ulepszyły system oczyszczania wody, dodał więcej zapasów żywności. Tata mówił, że system musi być constantly improved, wspomina Anna. Nie można zbudować schronienia i zapomnieć o nim. To jak samochód, wymaga regular maintenance i upgrades. W maju 2021 roku Stanisław otrzymał unexpected support od najmniej spodziewanego źródła. Dr Marek Kowalski, klimatolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeczytał artykuł o Stanisławie i postanowił go odwiedzić. Chciałem spotkać człowieka, który tak seriously treats climate risks, wspomina dr Kowalski. Większość ludzi think about climate change jako abstract threat. Ten pan zrobił coś concrete. Po wizycie w schronieniu dr Kowalski był impressed. System był incredibly well designed, mówi. Stanisław understood risks, które większość ludzi ignoruje. Jego engineering background was evident w każdym aspekcie construction, a dr Kowalski napisał positive article o Stanisławie dla Scientific Journal, w którym opisywał jego schronienie jako model of practical climate adaptation at individual level. Artykuł został przetłumaczony na polski i opublikowany w kilku mediach. Nagle niektórzy ludzie began to see Tata differently, mówi Anna. Gdy scientist said that his project makes sense, niektórzy sąsiedzi zaczęli thinking, że może nie jest taki szalony. Ale pochwały eksperta nie uspokoiły wszystkich krytyków. Grupa mieszkańców Podlesia, prowadzona przez local businessman Józefa Kowalskiego, started campaign przeciwko unnecessarily alarming behavior Stanisława. Mówili, że Stanisław scares children i destroys community spirit, wspomina Barbara. Organizowali spotkania, na których dyskutowali, jak deal with problem człowieka, który przygotowuje się na katastrofy. Józef Kowalski, właściciel lokalnego sklepu, był szczególnie krytyczny. Ten człowiek suggests, że nasze normalne życie może się kolaps, mówił na village meetings. To jest destructive thinking. Zamiast enjoy życia, on spreads fear. Hata Stanisław próbował defend swojego stanowiska na one of these meetings. Nie szerzę strachu, mówił. Szerzę preparedness. Insurance to też preparing for bad things, ale nikt nie nazywa insurance agentów fear mongers. Ale jego arguments nie konwince wszystkich. Tensions w wiosce rosły, a Stanisław increasingly felt isolated w swojej własnej community. W sierpniu 2021 roku sytuacja reached crescendo, gdy local TV station przysłała journalists, żeby zrobić human interest story o local doomsday prepper. Report był largely mocking w ton, przedstawiając Stanisława jako
eccentric old man wasting his pension na paranoid fantasies. Ten program was humiliating, wspomina Anna. Pokazali tylko funny aspects. Schronienie pełne conserved food, strange gadgets. Stanisław seriously explaining systems. Laughter track made everything look ridiculous. Po emisji programu Stanisław became local celebrity, ale z wrong reasons. Ludzie przyjeżdżali z innych wsi, żeby zobaczyć bunkier szaleńca. Niektórzy robili selfies przed jego domem. To był najgorszy okres, wspomina Barbara. Stanisław was depressed. Zastanawiał się, czy powinien sell house i przeprowadzić się somewhere else. Community, którą przez lata uważał za swoją, turned against him. Ale Stanisław nie poddał się. Wiedziałem, że mam rację, mówi. Moja intuition i engineering experience mówiły mi, że extreme weather events become more frequent i severe i że infrastructure może fail when we least expect. I had no idea, ku już za kilka miesięcy ta intuicjon zostanie tested w sposób, którego nikt nie mógł się spodziewać. Paragraf 4. 1000 słów. Jesień 2021 roku była dla Stanisława Kowalczyka okresem głębokiej izolacji społecznej, ale także intensywnego przygotowania do zimy. Jego inżynierska intuicja mówiła mu, że nadchodząca zima może być szczególnie trudna, chociaż prognozy meteorologiczne były relatively optimistic. Tata obserwował dziwne patterns w pogodzie przez cały rok, wspomina Anna. Extreme heat latem, unusual storms jesienią, erratic temperature changes. Mówił, że coś się gotuje w atmosferze. Stanisław spędził październik i listopad na final preparations swojego schronienia. Sprawdzał wszystkie systemy, uzupełniał zapasy, testował backup equipment. Jego działania były methodical i thorough, jakby przygotowywał się do konkretnej misji. Pan Stanisław worked jak man possessed, wspomina elektryk Piotr Kowalski. Każdy system musiał być tested kilka razy. Każdy backup musiał mieć własny backup. Nie akceptował even smallest risk of failure. W listopadzie Stanisław otrzymał wizyt od swojego old colleague z firmy engineering, Marka Nowaka. Marek był concerned o mental health swojego old friend. Przyjechałem thinking, że może Stanisław needs professional help, wspomina Marek. Ale gdy zobaczyłem schronienie, realized, że to nie jest work szaleńca. To była incredibly sophisticated operation. Marek spędził weekend w Podlesiu, pomagając Stanisławowi z final adjustment systemów. Stanisław pokazał mi weather data, które studied przez lata, mówi. His analysis was troubling. Climate patterns wskazywały na high probability of extreme winter weather. Podczas tej wizyty Stanisław confessed Markowi swoje deepest fears. Mówił, że infrastruktura energetyczna Polski isn't prepared for extreme cold, wspomina Marek. Power grids are old, gas supplies depend on imports. Heating systems w większości domów are inadequate for severe freezing. Marek był initially skeptical, ale Stanisław pokazał mu detailed analysis infrastruktury. Jego data były convincing, przyznaje Marek. Rzeczywiście nasza power grid była designed dla much milder winters niż those becoming increasingly common. Pod koniec listopada weather started showing ominous signs. Temperature fluctuations były extreme. Jednego dnia 15 stopni powyżej zera, następnego -5. To były warning signs, mówił Stanisław. Atmosfera była unstable, preparing for something big. W. Grudniu, local meteorologist, started issuing cautious warnings of potentially severe winter weather, but ich language było very diplomatic, wspomina Anna. Mówili o increased probability of cold spells, not about potential disaster. Stanisław nie czekał na official warnings. W pierwszym tygodniu grudnia began moving zapasy into schronienie i final testing wszystkich systemów. Feeling w powietrzu było wrong, wspomina. Animals were behaving strangely. Atmospheric pressure was erratic. Jego preparations nie uszły attention sąsiadów. Ludzie myśleli, że Stanisław again going crazy, mówi wójt Wiśniewski.
Po raz kolejny preparing for catastrophe, która never comes. Józef Kowalski, local business owner i main critic Stanisława, organized another community meeting, żeby discuss problem z local doomsday prepper. Mówił, że Stanisław scares people swoimi preparations, wspomina Barbara, że suck behavior is antisocial, ale kilku residents began taking Stanisław seriously. Tomek i Kasia Nowakowie increased their own emergency supplies. Thinking of us, może pan Stanisław przesadza, ale having extra food i candles never hurts, mówi Kasia. W drugiej połowie grudnia weather became increasingly unstable. Extreme temperature swings occurred daily. Snow would melt completely jednego dnia, then freeze solid następnej nocy. Roads były treacherous, power outages started happening frequently, wspomina local electrician. Stanisław increased his monitoring of weather patterns i infrastructure reports. Tata hardly slept, mówi Anna. Sprawdzał forecasts every few hours, monitored power grid status, tracked gas supply reports. On December 20th, Stanisław made decision, która surprised even jego family. He activated emergency protocol i moved całej rodziny into schronienie for extended winter test. Myśleliśmy, że tata finally lost it, przyznaje Barbara. Moving to underground bunker kilka dni przed Christmas? To seemed extreme even for him. Ale Stanisław był determined. Czuję, że something major is coming, mówił family. Better być w schronieniu tydzień za wcześnie niż godzinę za późno. Family reluctantly agreed do test schronienia przez Christmas period. Dzieci były excited na początku, wspomina Anna. To było like camping adventure dla nich. Christmas Eve w schronieniu był surreal experience. Eating Vigilia dinner w underground facility, surrounded by machines i emergency supplies, opisuje Barbara. But Stanisław was już relaxed. Mówił, że feels safe po raz pierwszy w months. Podczas Christmas night temperature na zewnątrz started dropping dramatically. By morning było -15 i to był dopiero początek, wspomina Stanisław, i rzeczywiście to był tylko beginning największej natural disaster w recent Polish history. Paragraf 5. 1000 słów. Poranek 26 grudnia 2021 roku przyniósł pierwszą prawdziwą oznakę tego, co miało nadejść. Temperatura spadła do -20 stopni Celsjusza, ale to nie był zwykły mroź. Powietrze było dziwnie wilgotne, a ciśnienie atmosferyczne spadło drastycznie w ciągu kilku godzin. Budziłem się o 4 rano z feeling, że coś jest not right, wspomina Stanisław. Sprawdziłem systemy weather monitoring w schronieniu i zobaczyłem readings, które never seen before. Atmospheric pressure było 950 millibars i falling rapidly. Stanisław natychmiast sprawdził radio weather reports. Meteorolodzy w Warsaw wydali first serious warning. Massive Arctic air mass was approaching Central Europe, potentially bringing temperatures poniżej -30 stopni na extended period. To były news, które feared przez lata, mówi Stanisław. Polish infrastructure nie jest designed dla such extreme cold przez więcej niż few days. I this system looked jak będzie lasted weeks. Rodzina Stanisława była still w schronieniu po their Christmas test. Initially planowali return do regular house tego ranka, ale readings convinced Stanisława, żeby zostać longer. Tata was bardzo serious suddenly, wspomina Anna. Mówił, że nie możemy leave schronienie until weather clears. Dzieci thought it was still game, ale dorośli began realizing, że maybe nie jest. O godzinie 10 rano temperatura spadła do -25 stopni, a strong winds rozpoczęły się. Wind chill factor brought effective temperature poniżej -40, mówi Stanisław. To są conditions, które mogą być lethal dla unprepared people. Pierwszymi signs realnej katastrofy były power outages. Regional electric grid, already strained przez increased heating demands, began failing as transmission lines contracted with extreme cold eye winds, brought down trees onto power cables. By noon, half of our region była without electricity, wspomina local electrician Piotr Kowalski. I nie było to typical winter outage.
This was systematic failure of całej infrastructure. Stanisław monitored situation przez radio communications w jego schronieniu. Emergency services were overwhelmed immediately. Mówi. Roads were becoming impassable. Power crews couldn't reach wszystkich damaged areas. Heating systems były failing w hundreds of homes. W mieszkaniach w Podlesiu sytuacja quickly deteriorated. Bez electricity, electric heating systems failed. Gas heating systems struggled jako demand exceeded supply capacity. Temperature of irregular houses dropped due near freezing to few hours, wspomina Marek Nowak. Józef Kowalski, największy krytyk Stanisława, był among pierwszych to realize severity sytuacji. His store lost power early afternoon i jego own house heating system began struggling. Suddenly, my criticism szalonego Stanisława seemed very stupid, przyznaje. O godzinie 15:00 local authorities issued evacuation recommendation dla elderly residents i families with small children. But gdzie evacuate? Pyta wójt Wiśniewski. Regional shelters były też without heat. Roads były impassable. People były trapped w their own houses. Stanisław watched rozwój sytuacji z rosnącym alarm, ale also z grim satisfaction, że jego preparations były justified. Nie czułem smugness, mówi. Czułem sadness, że ludzie będą suffer unnecessarily. W evening first casualties były reported. Elderly couple w nearby village died from hypothermia. Gdy ich heating failed, they couldn't reach help. That news hit community hard, mówi Anna. Suddenly realized że this wasn't inconvenience. This was life-threatening emergency. Stanisław podjął decision, która changed everything. Despite lata krytyki od community, postanowił offer help. Couldn't watch neighbors suffer the at safe place. Mówi. O godzinie 20:00, w peak, extreme cold, Stanisław emerged from schronienia wearing professional cold weather gear. Przez radio emergency band contacted local authorities, told them że have fully heated shelter with capacity dla additional people, wspomina. Offered przyjąć families z children i elderly neighbors who were in danger. Response był immediate i grateful. Within an hour, first families began arriving, mówi Barbara. People who weeks earlier called my husband szaleńcem were literally na his doorstep begging for help. First przyjęci byli Tomek i Kasia Nowakowie z their 2 young children. When we arrived, temperature w our house była -2 stopni inside, mówi Kasia. Children były shivering uncontrollably. Pan Stanisław literally saved our lives. Przez następne few hours więcej families arrived. Elderly couple from next door, families 3 children whose heating completely failed, even Józef Kowalski, former największy krytyk. Moment, gdy Józef knocked na door, było surreal, wspomina Barbara. Man who organized meetings przeciwko my husband, now standing freezing cold asking for help. Stanisław przyjął everyone bez hesitation. Schronienie było designed dla 6 people comfortably, but could accommodate 15 w emergency, mówi. This definitely qualified jako emergency. By midnight, schronienie housed 14 people, Stanisław's family plus 3 neighboring families. It was crowded but warm, safe, I fully supplied, opisuje Anna. Outside, temperature reached -32 stopni. Lethal dla anyone bez proper shelter. That first night w schronieniu established new dynamics. People who spent months mocking tata suddenly realized że jego paranoia saved lives, mówi Anna, including ich własne. Ale to było only beginning największego test Stanisław's schronienia i największej vindication jego year's preparation. Paragraf 6, 1000 słów. Drugi dzień Great Freeze, jak później nazwano tę katastrofę, przyniósł jeszcze bardziej extreme conditions. Temperatura spadła do rekordowych -38 stopni Celsjusza, a wiatr osiągnął prędkość 80 km/h, tworząc wind chill factor sięgający -55 stopni. Never experienced anything like this w Poland, mówi Stanisław.
To były Arctic conditions w Central Europe. Infrastructure simply couldn't handle it. W schronieniu 14 residents quickly established daily routine. Stanisław assigned responsibilities. Barbara managed food preparation. Anna coordinated children's activities. Tomek Nowak helped z technical maintenance. Even Józef Kowalski został useful managing supplies. Organization była crucial, mówi Barbara. W confined space, so many people. Każdy musiał mieć specific role. Otherwise, chaos would develop quickly. Children adapted surprisingly well. 10-letnia Zosia i 8-letni Marcin, Stanisław's grandchildren, became guides dla other kids, showing them how systems worked. Dzieci thought it was greatest adventure ever. Śmieje się Anna. Outside, catastrophe was unfolding. Entire regions Polski były without power przez multiple days. Gas supplies frozen w pipelines. Transportation completely stopped. Modern civilization essentially collapsed affected areas. Opisuje Dr. Marek Kowalski's University. Emergency services were overwhelmed beyond capacity. Ambulances couldn't reach calls. Fire trucks couldn't respond due to frozen water systems. Police były mostly concerned with their own survival. Wspomina Wojt Wiśniewski. W schronieniu, Stanisław monitored outside conditions continuously. External temperature sensors showed it was too dangerous to let anyone to be outside for more than 5 minutes. Mówi, without proper Arctic gear, frostbite would occur under 2 minutes. Food situation regular houses quickly became critical. People had groceries a few days, ale with no heating, frozen pipes, and inability to go shopping. Hunger joined hypothermia jako threat. Opisuje Kasia Nowak. But view Stanisław's shelter, systematic planning showed its value. We had enough food dla 6 people przez 6 months, mówi. With 14 people, supplies would last około 6 weeks. Więcej niż enough dla this crisis. More importantly, food was variety i nutritious. Stanisław studied długoterminową nutrition carefully, mówi Barbara. Wasn't just crackers, canned beans, we had proper proteins, vitamins, even treats dla children. Heating system w schronieniu performed flawlessly. Underground location plus professional insulation meant schronienie maintained 20 stopni Celsius, even when outside was -30, mówi Stanisław. Backup generators ensured continuous power. Medical situation was also handled professionally. Stanisław stocked complete medical supplies, including prescription medications dla common conditions, mówi Anna. When elderly Mr. Kowalski miał chest pains, we had everything needed to do basic cardiac care. But perhaps most important was psychological support system. Being trapped underground przez days could drive people crazy, mówi Stanisław. Planned dla entertainment, privacy, ways to manage stress. Schronienie had small library, games, musical instruments, even projection system dla movies. Evening entertainment było crucial dla maintaining morale, wspomina Kasia. Children loved movie nights, adults appreciated book discussions. On third-day crisis, tragedy struck nearby village. Entire family, parents, 3 children, died from carbon monoxide poisoning. The desperately uczyniła charcoal grill indoors dla heating. News hit our group hard. Movie Anna. Realized Jack lucky we were. That tragedy motivated Stanisław to expansion rescue operations. Despite extreme danger, coordinated the emergency services to accept więcej refugees. Couldn't save everyone, ale could save więcej people than just ourselves. Mówi. Process był extremely dangerous. Każdy rescue required careful planning, opisuje Tomek Nowak. Person w Arctic gear would go out dla maximum 10 minutes, bring back 1 person, then warm up dla hour before next trip. By day 4, schronienie housed 18 people. Far beyond comfortable capacity, ale everyone alive i warm, mówi Stanisław. Sleep was w shifts, privacy was 0, ale nobody complained.
Most dramatic rescue was elderly widow, Mrs. Anna Wiśniewska, found via house after neighbor reported she hadn't been seen dla 2 days. When we reached her, house temperature była -15 inside, and she was barely conscious, wspomina Stanisław. Bringing Mrs. Wiśniewska back to life required several hours professional care, mówi Barbara, trained nurse. If we found her few hours later, would have been too late. That rescue earned Stanisław recognition even from his harshest critics. Man who spent years calling him szaleńcem suddenly realized że Stanisław was hero, mówi wójt Wiśniewski. Józef Kowalski, former biggest critic, became most vocal supporter. I organized meetings against this man, przyznaje. Now he saved życie of my family. I feel terrible guilt about how I treated him. By day 5, outside situation began attracting national attention. Media finally understood that this wasn't local inconvenience, was major disaster affecting millions, mówi Anna. Television crews, transported by military vehicles, arrived to document crisis. When they learned about local shelter housing 18 people safely, wanted to story immediately, wspomina Stanisław. But focus wasn't on vindication dla Stanisław's preparations. Was focused on human interest aspect, neighbors helping neighbors, community survival, mówi. Exactly what Stanisław preferred. As pierwsza week extreme weather continued, it became clear that Stanisław's schronienie wasn't just temporary refuge, był becoming community survival center dla entire region. Paragraf 7, 1000 słów. 7 dzień Great Freeze przyniósł moment, który zmienił wszystko w perspektywie krajowej. Temperatury wciąż utrzymywały się poniżej -35 stopni, ale teraz media narodowe i władze centralne w pełni zrozumiały scale katastrofy dotykającej Central Poland. Minister spraw wewnętrznych ogłosił stan klęski żywiołowej dla 3 województw, wspomina Anna. Suddenly nasze lokalne crisis stało się national emergency. W schronieniu sytuacja była stable L challenging. 18 people w space designed dla 6 wymagało extraordinary organization i patience. Every square meter był utilized, mówi Stanisław. Sleeping arrangements były w shifts. Meals były communal events. Privacy was luxury żaden z nas couldn't afford. Ale morale remained surprisingly high. Adversity brought people together, obserwuje Barbara. Families who barely spoke to each other before crisis became close friends. Children played together regardless social differences. Most remarkable była transformation Józefa Kowalskiego. Man who months earlier organized opposition meetings przeciwko Stanisław stał się his most devoted assistant, mówi Anna. Józef helped see everything, cooking, maintenance, organizing activities dla children. I need do penance dla how treated tego człowieka, mówił Józef do innych residents. Przez years called him szaleńcem. Teraz widzę, że był jedynym rozumnym person w whole community. External situation continued deteriorating. Power grid failures spread beyond regional level. Raportował radio emergency broadcasts. Major cities including Kraków i Warsaw were experiencing rolling blackouts jako electrical infrastructure failed pod extreme demand. Water systems of entire region completely frozen. Not just individual houses, entire municipal systems were non-functional, opisuje wójt Wiśniewski. No running water, no sewage processing, no fire protection. In Stanisław's shelter, water systems worked perfectly. Had dug well plus backup storage plus water recycling system. Mówi. Could provide clean water dla 18 people przez months if necessary. Food supplies, while dwindling due to extra people, remained adequate. Careful rationing plus creative cooking kept everyone well fed. Mówi Barbara. Nutrition was balanced, portions reasonable, variety sufficient to maintain health. Most importantly, medical situation remained stable. Minor injuries, some stress-related symptoms, nothing serious, reports Anna.
Stanisław's comprehensive medical supplies handled everything we encountered. On day 8, first external contact reached shelter. Military rescue team, equipped tracked vehicles, arrived to assess situation, I offer evacuation, do government emergency shelters. Officer couldn't believe what found. Wspomina Stanisław. Expected to find desperate refugees barely surviving. Instead, found organized community functioning normally despite extreme conditions. Military commander Major Kowalski was particularly impressed by Stanisław's preparation. This gentleman achieved what our government emergency plans couldn't accomplish. Mówił later to media. Professional-level crisis management at individual level. Major offered to relocate residents to official emergency shelter w Kraków, ale response był unanimous. Everyone preferred zostać w Stanisław's facility. Government shelter was gymnasium z cots I military rations, mówi Kasia Nowak. Here mieliśmy warmth, privacy, good food, entertainment. Why leave? Decision to remain w shelter became media story. Local doomsday prepper shelter. Outperforms government emergency response. Headline of major newspaper. 18 neighbors choose private bunker over official evacuation. A media attention brought unexpected consequence. Other communities began requesting Stanisław's advice. Radio stations, newspapers, even television programs wanted interviews. Mówi Anna. Suddenly Tata was national expert na emergency preparedness. Stanisław was reluctant to publicity. Didn't want be celebrity. Mówi. Wanted focus na keeping community safe through crisis. Ailey understood his experience could help other people prepared for future emergencies. He agreed to do one major television interview via radio communication. Told nation this type crisis will happen again. Wspomina. Climate change makes extreme weather events more frequent I severe. Individual preparedness is becoming necessity, not luxury. Interview had dramatic impact. Orders dla emergency supplies increased by 500% nationwide, raportował Minister Emergency Management. Hardware stores sold out of generators, batteries, emergency food. Stanisław's example inspired przygotowania na mass scale. But locally, focus remained na surviving crisis. Day 9 brought slight temperature increase, -30 instead -38. Weather services warned relief would be temporary. Spotted forecast showed druga fala extreme cold arriving w few days. Mówi Stanisław. First phase crisis było just beginning. Real test would come gdy supplies throughout region were completely exhausted. That evening, group reflection session W Shelter revealed profound changes W thinking wszystkich residents. People who never thought about emergency preparedness suddenly understood why it matters, obserwuje Anna. Children learned lessons będą remember całe życie, mówi Barbara. Understood, że safety requires planning, że community cooperation is essential, że person who prepares isn't paranoid, jest responsible. Most moving moment was gdy Józef Kowalski addressed group. Stanisław, I owe you my life I życia mojej rodziny. Ale bardziej importantly, you taught community, że preparedness jest akt miłości dla neighbors, nie akt strachu. Stanisław's response was characteristic. Nie zrobiłem this dla recognition. Zrobiłem to dla peace of mind. Ale if experience helps other people prepared for future challenges, then criticism I ridicule were worth it. As drugie week extreme weather began, Stanisław's shelter prepared dla extended crisis. But teraz they had something niemożliwe to imagine gdy crisis began. National attention, community respect, I growing recognition, że individual preparedness jest crucial component national resilience. Paragraf 8. 1000 słów. Początek drugiej tygodnia Great Freeze stało się jasne, że schronienie Stanisława było nie tylko lokalnym sukcesem, ale modelem dla całego kraju. Temperatura ponownie spadła do -40 stopni, ale tym razem media i władze były skupione na tym, jak przygotowania jednego człowieka radziły sobie z kryzysem, który sparaliżował całe regiony Polski. Minister Obrony Narodowej osobiście zadzwonił do Stanisława, wspomina Anna.
Chciał zrozumieć, jak jeden człowiek może być lepiej przygotowany od całego systemu państwowego zarządzania kryzysowego. W schronieniu mieszkało już 20 osób. Przybyły jeszcze 2 osoby uratowane przez wojskowe patrole z okolicznych, zniszczonych domów. Przestrzeń była naprawdę ograniczona, ale nikt nie narzekał, mówi Barbara. Wszyscy rozumieli, że alternatywa to śmierć. Stanisław wykorzystał zainteresowanie mediów, aby edukować społeczeństwo o praktycznych aspektach przygotowań awaryjnych. Nie chodziło o szerzenie strachu, ale o showing people, że podstawowe przygotowanie jest możliwe dla każdej rodziny, tłumaczy. Podczas drugiej telewizyjnego wywiadu Stanisław przedstawił szczegółową listę podstawowych zapasów, które każde gospodarstwo domowe powinno mieć. Żywność na 2 tygodnie, woda na tydzień, latarki, radio na baterie, basic medical supplies, ciepłe ubrania, wyliczał. To nie kosztuje fortuny, ale może save życie. Reakcja była natychmiastowa i dramatyczna. Sklepy w całej Polsce zostały dosłownie opustoszone w ciągu dni, raportują właściciele hurtowni. Ludzie kupowali everything na Stanisław's liście. Demand był greater niż during pandemic panic buying. Ale w schronieniu prawdziwym testem było utrzymanie harmonii między 20 people w confined space przez extended period. Psychological stress był major challenge, przyznaje Stanisław. Technical problems można solve z engineering. Human problems wymagają diplomacy i wisdom. Stanisław established comprehensive daily schedule. Każdy miał specific duties od 7 rano do 10 wieczorem, opisuje Anna. Morning exercises, group breakfast, educational activities dla children, evening entertainment. Structure był essential dla maintaining sanity. Children adapted remarkably well. Kids created own social structure, obserwuje Barbara. Starsze dzieci helped younger ones. Everyone shared toys, iBooks. They developed resilience, będą serve them całe życie. Adults faced greater challenges. Privacy was impossible. Personal space was minimal. Stress levels were wysoki, mówi Tomek Nowak. Ale adversity brought out best W people. Arguments były rare. Cooperation was norm. Me most impressive była transformation medical care w schronieniu. Barbara, qualified nurse, essentially created small clinic. Had to treat everything od minor cuts to anxiety attacks to one case suspected appendicitis. Mówi. Suspected appendicitis był terrifying moment, wspomina Anna. Mr. Kowalski had severe abdominal pain, fever, classic symptoms. Outside była still -38, evacuation was impossible. Barbara's nursing skills oraz Stanisław's medical supplies saved situation. With proper antibiotics and careful monitoring, managed to treat condition successfully, mówi Barbara. In normal circumstances would require immediate surgery. But emergency medicine sometimes demands different approaches. See, that medical emergency highlighted crucial aspect Stanisław's planning. Never thought about having major medical crisis during weather emergency, przyznaje wójt Wiśniewski. Stanisław prepared dla scenarios większość z nas never considered. By day 10, regional infrastructure began showing signs complete collapse. Power restoration crews couldn't work W extreme cold, raporto utility companies. Equipment failures were occurring faster than repairs by way possible. Gas supplies completely stopped W many areas. Pipelines frozen solid. Pumping stations without power. Distribution systems failed. Opisuje regional emergency coordinator. Heating systems with thousands homes were completely non-functional. W schronieniu, all systems continued working perfectly. Engineering principle just simple, explains Stanisław. Design the worst-case scenario, build W redundancy, maintain equipment properly. Systems work when they're properly designed. The heat distribution W shelter był particularly effective. Underground location plus professional insulation meant minimal heat loss, mówi. Backup heating systems ensured warmth even if primary systems failed. Food production też became issue. Couldn't just consume stored supplies indefinitely, realized Stanisław.
needed renewable food source dla long-term sustainability. He había sprouting systems dla fresh vegetables, small hydroponic setup dla herbs, even capability dla basic food preservation. Fresh greens były crucial dla nutrition I morale, mówi Barbara. People began feeling hopeful they could watch food growing despite winter outside. Water recycling system też proved essential. With 20 people, water consumption was high, says Stanisław. Recycling systems allowed reuse gray water dla non-drinking purposes, extending fresh water supplies significantly. Most remarkably, waste management functioned efficiently. Sophisticated sewage processing plus composting system dla organic waste, describes. No odors, no health hazards, completely sustainable operation. Communications the outside world was maintained through radio systems plus satellite internet backup. Could monitor weather, news, coordinate Z emergency services, mówi Anna. Information was crucial dla maintaining Hope I planning. By day 12, Stanisław's schronienie było receiving official government visits. Representatives od Ministry Emergency Management arrived to document our operations, wspomina. Wanted to understand how replicate success W other locations. Government officials were impressed by systematic approach. This gentleman achieved level preparedness większość z nas couldn't imagine, commented Deputy Minister. His model należy be adopted jako national standard dla emergency preparedness. That visit marked turning point W public perception Stanisław. From local eccentric do national hero w space 2 tygodni, obserwuje Anna. Public opinion completely transformed when people saw results, GIGO long-term planning. Ale Stanisław remained focused na immediate challenge, keeping 20 people safe, healthy, I hopeful through unprecedented weather crisis. Success would be measured nie via recognition, ale w lives saved I community preserved, jak paragraf 9, 1000 słów. Trzeci tydzień Great Freeze przyniósł moment przełomu nie tylko w pogodzie, ale w postrzeganiu Stanisława przez całe polskie społeczeństwo. Temperatura zaczęła powoli rosnąć z -40 do -25 stopni, ale szkody w infrastrukturze były tak massive, że recovery zajmie miesiące. A government declared największą klęskę natural disaster w modern Polish history, announced premier podczas national address. Bez dedicated citizens jak Stanisław Kowalczyk, casualties would have been catastrophic. W schronieniu atmosfera began shifting od survival mode do planning dla return to normal life. People started thinking o swoich domów, insurance claims, rebuilding, obserwuje Barbara, ale też o tym jak never want bite so unprepared again. Stanisław wykorzystał this period do comprehensive education wszystkich residents. Everyone będzie living z practical knowledge o emergency preparedness, declared. Crisis just opportunity to learn życie saving skills. He organized daily workshops covering essential survival topics: first aid, basic engineering, food preservation, water purification, emergency communication, lists Anna. By end czasu w schronieniu, każdy adult I child had useful survival skills. Most enthusiastic student był Józef Kowalski. Man who months earlier condemned Stanisław's preparations now wanted to learn everything. Mówi Anna. Józef took detailed notes, asked constant questions, planned immediate changes to his own house. Children developed remarkable resourcefulness. Zosia learned basic electrical systems. Marcin became expert water recycling, says Barbara. These kids understood technology, level większość dorosłych never achieve. As temperatures rose, first outside expeditions became possible. Carefully planned, short-duration trips do assess damage. I begin planning recovery, describes Stanisław. But still dangerous, infrastructure damage made even simple travel hazardous. First expedition was shocking. Entire village looked like war zone, reports Tomek Nowak. Houses Z collapsed roofs had snow weight, burst pipes everywhere, trees down across all roads. Józef's store was completely destroyed. Roof collapsed. Inventory frozen I destroyed. Equipment ruined, he describes.
Insurance wouldn't cover act of God damage. 1 week lost business built pres decades. Ali instead despair. Józef felt determination. Stanisław showed the recovery gest possibles proper planning. Movie. Decided to rebuild completely, including emergency shelter the entire community. By day 18, first external supply convoy reached Podlisi. Military trucks brought food, medicine, emergency equipment. Convoy commander was amazed to find healthy, organized community, instead devastated refugees, says Wojt Wiśniewski. Expected to find desperate people needing emergency evacuation, reported convoy commander. Instead found model community that maintained civilized life pres entire crisis. Supply convoy brought newspapers and magazines featuring Stanisław's story. Headlines called him Prophet Podlesia, Człowiek who saw future, Poland's best prepared citizen, lists Anna. Media attention was overwhelming. Publishers wanted book rights, lecture agencies offered speaking contracts, television networks bid like exclusive interview rights. Suddenly Tata became celebrity, mówi Anna. Ali all he wanted by a return to normal life. Stanisław agreed to one major press conference la national media, used platform to stress importance individual preparedness, high community cooperation, explains. Message was, this can happen anywhere, anytime. Everyone needs basic preparation. His recommendations by way practical, achievable. Every family should have supplies lay 14 days minimum, stated. Not necessarily elaborate bunker, basic food, water, heating, communication. Press conference had immediate national impact. Parliament scheduled hearings on individual emergency preparedness, reported political correspondent. Government announced new tax incentives to citizens who maintain emergency supplies. Academic institutions began studying Stanisław's model. Universities sent researchers to analyze technical systems, social dynamics, psychological factors, says Dr. Kowalski from University Jagiellonian. What impressed most was holistic approach, commented lead researcher. Not only technical preparation, but social organization, psychological support, educational components. Complete system deal maintaining civilization podczas crisis. By day 20, weather improved enough deal safe travel. Residents began discussing return to their damaged homes. Many houses were inhabitable, but repair work could begin, assessed local building inspector. But surprising number residents wanted pozostać w schronieniu longer. Had become close community, explains Barbara. People who lived next to each other pres years became genuine friends podczas crisis. Children especially didn't want leave. For them, schronienie had become magical place gdzie adults worked together, everyone was safe, life was adventure, observes Anna. Stanisław made decision that surprised everyone. Extended invitation dla anyone to remain w schronieniu podczas home repairs, announces. System was designed dla extended operation, supplies were adequate. 12 people chose pozostać additional week while assessing damage planning repairs. Became workshop dla rebuilding community, describes Tomek Nowak. Shared tools, knowledge, labor, transformed individual disaster into community rebuilding project. During final week shelter, residents organized formal ceremony honoring Stanisław. Everyone wanted express gratitude properly. Mówi Józef. Man saved lives, preserved community, taught lessons będą last lifetime. But Stanisław's speech was charakterystycznie modest. Didn't save anyone, insisted. Simply prepared a predictable challenge. Real heroes were all mieszkańcy who cooperated, shared, supported each other through difficult time. Lesson isn't that everyone needs elaborate bunker, I concluded. Lesson just that basic preparedness combined as human cooperation can overcome any challenge. Crisis reveals character. Our community showed courage, compassion. Cinco, as residents began leaving shelter, returning due repairs, normal life,
Everyone understood just something fundamental had changed. W. Podlesi. Community that nearly torn itself apart przez criticism I ridicule had been transformed into model społecznego cooperation. Paragraf 10. 1000 słów. Rok po Great Freeze. Podlesie stało się miejscem pielgrzymek dla ludzi z całej Polski i Europy, którzy chcieli zobaczyć, jak jedna osoba może zmienić całą społeczność. Stanisław Kowalczyk, niegdyś dziwak z schronieniem, został uznany za eksperta od przygotowań awaryjnych na poziomie krajowym. Minister spraw wewnętrznych powołał Stanisława na doradcę do spraw bezpieczeństwa obywatelskiego. Informuje Anna. Rząd chce wdrożyć program przygotowań awaryjnych w każdej gminie w Polsce, bazując na modelu taty. Schronienie Stanisława zostało oficjalnie uznane za narodowy przykład najlepszych praktyk zarządzania kryzysowego. Delegacje od parlamentów krajów europejskich przyjeżdżają, żeby study nasze systemy. Mówi Barbara. Stanisław established new standard dla individual preparedness, ale największą zmianą była transformacja samej społeczności Podlesia. Józef Kowalski odbudował swój sklep z pełnym działem emergency supplies. Teraz sprzedaje generatory, food storage systems, communication equipment. Opisuje. Business model changed completely. Józef learned od swojego mistake, mówi wójt Wiśniewski. Od największego krytyka Stanisława stał się jego najwierniejszym zwolennikiem. Jego sklep helped całej community become better prepared. Tomek i Kasia Nowakowie zbudowali własne, mniejsze shelter pod swoim domem. Nie elaborate jak Stanisławs, ale functional dla basic protection, opisuje Kasia. Nasze dzieci już wiedzą, jak maintain emergency supplies i operate basic systems. Całe Podlesie zorganizowało się w Community Emergency Network. Every household ma specific role during kryzysów, explains wójt. Medical personnel, technical specialists, communications coordinators, complete disaster response system at village level. Stanisław established Podlesi Emergency Training Center w Old Barn na swojej posesji. Monthly workshops covering wszystkie aspects emergency preparedness, opisuje Anna. People przyjeżdżają z całej Polski, żeby learn practical survival skills. Training curriculum był comprehensive. Basic medical training, food preservation, water purification, alternative energy systems, emergency communications, psychological crisis management. Goal: just make every citizen competent first responder, explains Stanisław. Most popular program był Family Emergency Planning Workshop. Teaches parents jak prepare ich dom i children dla various emergency scenarios, says Barbara. Nie just natural disasters, power outages, supply disruptions, even social unrest. Children's survival education program particularly successful. Kids love learning practical skills, observes Anna. 10-year-olds does Podlesi können basic first aid, operate radios, purify water, grow emergency food. Local school incorporated emergency preparedness into regular curriculum. Math problems using emergency supply calculations, science experiments, water purification, geography studying natural disaster risks, describes director. Education becomes practical and relevant. Stanisław otrzymał numerous national and international recognitions. Order Odrodzenia Polski od President, European Union Award for Individual Crisis Management, United Nations recognition dla Community Resilience Model, lists Anna. But jego greatest pride był transformation swojej community. Awards so nice, ale real satisfaction comes od seeing neighbors prepared and confident, mówi. Crisis showed że cooperation just stronger than criticism. Publishing House released Stanisław's comprehensive manual, Individual Emergency Preparedness, Practical Guide dla Families. Book became national bestseller. Detailed instructions dla planning, building, stocking emergency systems at various budget levels, describes publisher. Television documentary about Stanisław's story won international awards. I was broadcast over 20 countries.
Story resonated globally because shows individual action może make difference podczas major crises, commented director. But Stanisław declined większość commercial opportunities. Nie interested w fame czy money, insisted. Goal było always simple. Ensure family safety, I perhaps help neighbors understand importance preparation. His shelter continued functioning Jocko Community Resource Center. Podczas any emergency, severe storms, power outages, even medical emergencies, residents know gdzie find help, says Tomek. Modern upgrades were added constantly. Solar panels, advanced communication systems, expanded medical facilities. Lists Stanisław. Technology improves, so preparedness systems must improve too. Nenoma, young people owed Podlesi began pursuing careers w emergency management. Zosia wants study engineering like grandfather. Marcin interested w emergency medicine, says Anna. Crisis experience inspired całą generation. Regional government established Stanisław Model Emergency Preparedness Program dla implementation w other communities. Goal just create network-prepared communities throughout Poland, announces regional coordinator. International recognition followed. NATO invited Stanisław to present jego model dla Alliance Emergency Planners, reports Anna. United Nations included jego techniques w global disaster preparedness recommendations. But personally, Stanisław remained unchanged. Still lives w same house, maintains same routine, helps same neighbors, observes Barbara. Recognition didn't change his character. His daily routine continued, maintaining shelter systems, providing community training, helping neighbors as their emergency preparations. Work never stops, mówi. Preparedness just lifestyle, nie project. As anniversary Great Freeze approached, Podlesi planned major commemoration ceremony. Celebration not tylko survival, ale transformation a divided community do model cooperation, announces Wojt. Stanisław's message dla ceremonii był characteristically practical. Great Freeze taught us że individual preparation benefits everyone. When każdy citizen just prepared, entire community becomes resilient. That's real national security. Today, Stanisław Kowalczyk stands jako living example, że individual action może create lasting positive change. His shelter, built amid ridicule and criticism, became foundation dla revolutionary approach to community emergency preparedness w Poland. Historia Stanisława Kowalczyka stała się narodową legendą o sile intuicji, determinacji i społecznej odpowiedzialności. Szalony preper został ekspertem rządowym, a jego schronienie modelem dla całego kraju. Dziś w Podlesiu każda rodzina ma podstawowe zapasy awaryjne, a społeczność jest uznawana za najlepiej przygotowaną w Polsce. Wieś, która niegdyś wyśmiewała Stanisława, teraz czerpie korzyści z jego przewidywania. Great Freeze pozostaje w pamięci jako moment, gdy jeden człowiek udowodnił, że przygotowanie to nie paranoja, ale odpowiedzialność. Stanisław pokazał, że krytyka może zmienić się w wdzięczność, gdy przewidywanie staje się rzeczywistością. Jego schronienie funkcjonuje do dziś jako centrum szkoleniowe, muzeum i symbol tego, co może osiągnąć jeden zdeterminowany człowiek. Tysiące ludzi przyjeżdża zobaczyć miejsce, gdzie szaleństwo okazało się najmądrzejszą decyzją. Czasami ci, których nazywamy dziwnymi, są po prostu o krok przed czasem. Stanisław Kowalczyk udowodnił, że bycie przygotowanym to nie oznacza być przestraszonym, to oznacza być odpowiedzialnym za siebie i swoich bliźnich.